Chłodnie kominowe, nawet te największe, nie mają właściwie żadnych tajemnic przed inżynierami. Śląski krajobraz jest usłany chłodniami kominowymi, czy to walcowymi, czy to stożkowymi, czy takimi opisanymi funkcjami hiperboloidy jednopółwokowej. Trudne pojęcie. Można by rzec, nic nowego tutaj się już nie da wymyślić. Proszę Państwa, przyjmuję wyzwanie. Wyobraźmy sobie bańkę mydlaną. Bańkę mydlaną rozciągniętą między dwoma pierścieniami. Jej powierzchnia ułoży się w tak zwaną powierzchnię minimalną, w tym wypadku katenoidy. Gdyby posłużyć się tą powierzchnią do opisu chłodni kominowej, moglibyśmy zbudować tę samą chłodnię kominową o takich samych parametrach, znacznie większą, ewentualnie o wiele tańszym kosztem. No tak, ale budowanie chłodni kominowej zupełnie w nowym kształcie rodzi pewne problemy i pytania, na które trzeba odpowiedzieć. Jakie to są pytania? Jakie są siły wewnętrzne w konstrukcji? Jaką mamy generalną sztywność? Czy ta konstrukcja jest stabilna? Czy jest bezpieczna? Czy nie zawali się nam na głowę? Jak w ogóle obciążyć coś takiego na przykład wiatrem? Ja usiłuję znaleźć odpowiedzi na te pytania, jednak rozmiary chłodni nie ułatwiają nam z rozwiązaniem tego. Dlaczego? Nie jesteśmy w stanie zbadać takiej chłodni w laboratorium. Po pierwsze się nie zmieści. Nawet gdyby taką konstrukcję zbudować, nikt nie zapłaci za zbudowanie tak ogromnego modelu. Z tego właśnie powodu głównym tutaj narzędziem do rozwiązywania tych pytań, tych problemów są właśnie metody numeryczne, metody obliczeniowe, metody komputerowe. Uzupełnieniem tych właśnie obliczeń, tych rozważań teoretycznych w tym momencie będzie jedno badanie. Będzie to badanie na modelu w skali, w tunelu aerodynamicznym, którego zadaniem będzie zweryfikowanie, czy te moje obliczenia, które ja wykonuję, czy one w ogóle mają sens. No i wreszcie zebranie kompletu informacji na temat tych chłodni, tego jak one pracują, sztywności, ile to wszystko waży. Zebranie tego wszystkiego razem i porównanie pozwoli nam wyznaczyć optymalny kształt katenoidy, optymalne parametry tej funkcji katenoidy, aby uzyskać najtańszą możliwą chłodnię kominową, ewentualnie o wiele większą, z takim samym nakładem pracy. Należy pamiętać, że w przypadku tak dużych obiektów, jakim są chłodnie kominowe, nawet relatywnie niewielka oszczędność, 15, 20, 5% przekłada się na dużo większe oszczędności materiału i ewentualnie zasobów pracy. Dziękuję za uwagę.